Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, to jest 8 Podcast i dzisiaj mamy drugą historię z naszego grudniowego daily, także rozsiądźcie się wygodnie i słuchajcie. Terry Blair na świat przychodzi 16 września 1961 roku w Kansas City w stanie Missouri. I w chwili pojawienia się Terego na świecie, jego matką jest samotna kobieta Janice Blair, bo tak kobieta się właśnie nazywała. Porzuciła ona szkołę, kiedy miała lat 14 i borykała się z dosyć dużymi problemami zdrowotnymi, które miały podłoże psychiczne. Urodziła 10 dzieci, a Terry był 4, licząc od najstarszego. Rodzina Terego była biedną rodziną, w związku z czym zamieszkiwali okolice ulicy Prospect Avenue, która to ulica znajdowała się na Bronxie. Rodzina Blair była bardzo dobrze znana okolicznym stróżom prawa, począwszy od roku 1978, kiedy to Janice przy użyciu broni pozbawiła życia swojego chłopaka Eltona E. Greya. Mężczyzna ten także znany był okolicznym stróżom prawa, ponieważ rozprowadzał on po terenie nielegalne substancje. W dniu, kiedy Janice wyprawiła Eltona na drugą stronę, Terry ma lat 17. Matka została skazana na podstawie Alford plea, czyli w sądzie powiedziała, że jest niewinna, ale przyznaje, że są wystarczające dowody, na podstawie których prokuratora mogłaby przekazać czy to sędziego, czy ławę przysięgłych do uznania jej winną zarzuconego czynu. I na podstawie tego właśnie przyznania się do winy zostaje skazana na 5 lat pozbawienia wolności w zawieszeniu, a psychiatra sądowy zaleca, żeby kobieta zatroszczyła się o swoje zdrowie psychiczne. Kolejna osoba, która ma zatargi z wymiarem sprawiedliwości, jest to Walter Blair Jr. i jest to brat Terego. Ów brat spotkał na swojej drodze mężczyznę, który zaproponował mu $6,000 za pozbawienie życia Catherine Jo Allen, którą to ten mężczyzna napastował. Walter wziął pieniądze, po czym uprowadził Catherine i zastrzelił ją. Za te zbrodnie został skazany na karę pozbawienia życia, a wyrok został wykonany na nim w 1993 roku. Kolejny członek rodziny, Clifford Miller, przyrodni brat Terego, w 1992 roku uprowadził z lokalnego baru kobietę, do której wcześniej strzelił. Potem zabrał ją do opuszczonego domu i tam wielokrotnie napastował oraz ją bił. Miała ona tak mocne obrażenia, że w szpitalu spędziła 2 miesiące, zanim w pełni wyzdrowiała. Ten brat Blaira otrzymał karę podwójnego dożywotniego pozbawienia wolności plus jeszcze 240 lat za porwanie i za pozostałe zarzuty. Juanetta Blair, siostra Terego, także miała problemy prawne. Ona oraz jej mąż Niola zadźgali pewnego mężczyznę i kiedy małżeństwo dokonywało tej zbrodni w domu, gdzie to się działo, byli obecni jej 2 małoletni synowie, którzy także później staną się mordercami. Sama Juanetta kilka lat później pozbawi życia ponownie i tym razem jej ofiarą będzie jej wtedy aktualny chłopak. Tak więc w sumie około 6 osób z najbliższej rodziny Terego miało bardzo duże zatargi z prawem i na swoim koncie mieli pozbawianie ludzi życia. Sam Terry doczekał się potomków i byli to Terry Blair Jr. oraz Marcel Johnson. Dzieci zostały urodzone przez Angelę Monroe, która w chwili śmierci miała lat 19. Jej ostatniego wieczora pokłóciła się z Terrym. Mężczyzna był przekonany, że jego partnerka zarabia na życie, oferując swoim mężczyznom swoje ciało. I awantura między tą dwójką zakończyła się niestety śmiercią Angeli, a ona była wtedy w 7. miesiącu ciąży. W sądzie Blair bronił się, argumentując, że jego partnerka była pracownicą seksualną, a takie kobiety doprowadzają go do szału.
Argumentacja ta była prawdopodobnie zbyt słaba w porównaniu do czynu, jakiego się dopuścił, ponieważ została mu zasądzona kara 25 lat pozbawienia wolności. Kilka razy podczas odsiadki był wypuszczany warunkowo, jednak za każdym razem naruszał on zasady zwolnienia i ponownie wracał za kratki. Ostatecznie został wypuszczony na wolność w 2003 roku po odsiedzeniu 21 lat z zasądzonej kary. I on ma wtedy lat 42. W lipcu 2004 roku zostaje znalezione ciało Anny Ewing, która miała przedawkować substancje psychoaktywne. Jednak autopsja ujawniła, że to nie było przyczyną śmierci kobiety, a została ona uduszona. W związku z czym nie było już mowy o jakimś przypadku. I Anna była pierwszą ofiarą Blaira zaraz po jego wyjściu z więzienia. 2 września 2004 roku mężczyzna, który mieszkał obok opuszczonego domu, poczuł jakiś dziwny zapach, który bardzo długo nie ustępował. I kiedy wszedł na teren posesji i dotarł do garażu tego opuszczonego domu, odkrył tam ciała 2 kobiet. Ofiarami bliżej nieznanego sprawcy były 58-letnia Patricia Wilson Butler oraz 38-letnia Sheila McKinsey. Obie kobiety były pracownicami seksualnymi. Lokalna policja rozpoczęła obławę i ku ich zaskoczeniu już następnego dnia na posterunku zadzwonił telefon. Nieznajomy mężczyzna po drugiej stronie słuchawki wyznał, że to właśnie on jest odpowiedzialny za pozbawienie życia obu kobiet. Wyznał także, że obie zostały uduszone. Poinformował, że niedaleko miejsca znalezienia 2 kobiet śledczy znajdą kolejną jego ofiarę. 4 września mężczyzna ponownie kontaktuje się ze śledczymi i wskazuje dokładne miejsce, gdzie będą mogli znaleźć ciało 25-letniej Darcy Williams. Przyczyną jej śmierci było uduszenie, a ta kobieta ma także złamany kark. Dzwoniący mężczyzna obiecał, że niebawem zadzwoni ponownie. Natomiast kiedy śledczy upublicznili informację, że napastnik dzwonił z telefonu komórkowego, to on przestał kontaktować się ze śledczymi. Jednak pomimo tego, że napastnik przestał dzwonić, to policjanci nie przestali znajdować kolejnych jego ofiar. I tak kolejną ofiarą staje się 40-letnia Carmen Hunt. A tego samego dnia, kiedy zostanie odnaleziona Carmen, śledczy znajdą zwłoki 31-letniej Claudette Juniel. Wszystkie ofiary były pracownicami seksualnymi oraz wszystkie zostały znalezione w okolicy właśnie Prospect Avenue. Podczas śledztwa ze śledczymi kontaktowały się kobiety, które zeznawały o pewnym czarnoskórym napastniku, który był wyjątkowo brutalny w obejściu się z nimi. I kobiety te były w stanie podać portret pamięciowy sprawcy, a każdy jeden z opisów pasował do Terry'ego Blaira. Zatem śledczy zaczęli uważniej przyglądać się wskazanemu osobnikowi i jak się okazało w toku prowadzonego śledztwa, telefon, z którego wykonywane były połączenia, został zgłoszony jako skradziony. W związku z czym jedyne połączenie, jakie mógł nawiązać mężczyzna dzwoniący, to było właśnie połączenie z numerem 911 i tak po nitce do kłębka okazało się, że wszystkie te połączenia wykonane były z okolicy domu Blaira. Policjanci aresztują Terry'ego po potwierdzeniu z jego opiekunem zwolnienia warunkowego, że mężczyzna przestał się kontaktować ze swoim kuratorem, co było dosyć mocnym naruszeniem zasad zwolnienia. I 6 dni po aresztowaniu Blaira zostaje znalezione ciało w stanie dosyć posuniętego rozkładu. Autopsja ujawnia, że ofiarą jest Nelia Harris. O pozbawienie życia tej kobiety Blair także zostaje oskarżony. 15 października 2004 roku prokurator stawia mu zarzuty morderstwa 1. stopnia dokonanego na 8 kobietach, 1 zarzut dotyczący napaści i 3 zarzuty dotyczące napaści na tle seksualnym. Terry dochodzi do ugody z prokuratorem, że w zamian za zrzeczenie się całego procesu z ławą przysięgłych oskarżyciel nie będzie wnioskował o karę śmierci. W trakcie procesu 2 zarzuty morderstwa 1. stopnia zostały oddalone, tak samo jak zarzut dotyczący napaści oraz napastowania.
Podczas procesu obrońcy mężczyzny próbowali oddalić jak najwięcej zarzutów dotyczących morderstw kobiet, jednak z ciał kilku z nich został zebrany materiał genetyczny, który ze 100% zgodnością pasował do materiału genetycznego Terego. I jeśli chodzi o połączenia telefoniczne, to rozmowy były nagrywane i specjalista, który powołany został przez sąd, stwierdził, że głos nie należy do Terego, a dzwoniący mężczyzna mówi z akcentem. Natomiast po jakimś czasie opinia tego specjalisty została podważona, ponieważ mężczyzna miał nie mieć doświadczenia, żeby móc w ogóle wydawać takie oceny. 27 marca 2008 roku sędzia prowadzący proces uznaje Terego Blair winnego 6 zarzutom pozbawienia życia i jedyny wyrok, jaki mógł zostać zasądzony w tej sprawie, to jest kara 6-krotnego dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Terry Blair nadal żyje i odsiaduje swój wyrok w placówce Potosi Correctional Center w Missouri. Jedna z ofiar, która przeżyła atak Blaira i zeznawała przeciw niemu w sądzie, powiedziała, że oskarżony mówił jej o tym, że zamierza pozbawić życia każdą jedną dziewczynę pracującą na ulicy. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za wysłuchanie tego podcastu i do usłyszenia jutro. Pozdrawiam.